Cześć wszystkim! Jesteście na kanale Fajny Kod, poświęcony programowaniu. W dzisiejszym filmie omówimy pobieranie danych z konsoli w języku C#. Bez zbędnych słów zaczynajmy. W poprzednich filmikach używaliśmy konsol WriteLine, aby wyświetlić wartość w konsoli. Dziś zajmiemy pobieranie wartości z konsoli do zmiennej. Do tego również używamy klasy console. Jednak po kropce nie piszemy metody WriteLine, a metody readLine. Zobaczymy także inną metodę readKey, ale na razie interesuje nas tylko readLine. Ta metoda nie ma żadnych parametrów wejściowych, więc w nawiasach okrągłych nic nie umieszczamy. Nie zapomnijmy o średniku. Jednakże to nie działa. Aby uzyskać wprowadzoną wartość jako zmienną, musimy oczywiście zdefiniować tę zmienną. Do tego użyjemy typu danych string. Następnie wpisujemy nazwę zmiennej, np. username i dalej znak równości. Następnie piszemy console readLine. W ten sposób, gdy wprowadzimy dane w konsoli, wartość zostanie przekazana do zmiennej username w celu przechowania. Zmodyfikujmy kod trochę, aby zrozumieć, jak to działa. Oczywiście zmieńmy Hello World na przykład na Please enter your name. A po naszej zmiennej napiszmy jeszcze raz console WriteLine, który przyjmie jako parametr następujący ciąg. Dodajemy przed cudzysłowiem znak dolara, abyśmy mogli używać nazwy zmiennej wewnątrz ciągu. Następnie piszemy hello, przecinek, a następnie w nawiasach klamrowych wpisujemy nazwę naszej zmiennej username. Nie zapomnijmy na końcu dodać średnika. Aby zrozumieć, jak to działa w programie, użyjemy punktów przerwania. To sposób na debugowanie aplikacji szeroko stosowany przez programistów. W tym celu w szarej części naprzeciwko linii klikamy lewym przyciskiem myszy. Zobaczymy czerwone kółko, a nasza linia będzie poświetlona na czerwono. Następnie uruchomimy naszą aplikację za pomocą zielonego trójkąta na górze z nazwą naszego projektu. Zobaczymy w konsoli naszą linię Please enter your name, którą wpisaliśmy na początku za pomocą metody WriteLine, a następnie zobaczymy migający kursor. Metoda readLine działa tak. Będzie czekać na wprowadzenie wartości od nas i naciśnięcie przycisku Enter. Innymi słowy, dopóki nie naciśniemy przycisku Enter, metoda readLine nie zakończy swojej pracy. Niech nie czekamy długo i wpiszmy na przykład imię John. Następnie nacisnę Enter. Nic się nie dzieje, ponieważ uruchomił się punkt przerwania, który zatrzymał działanie naszej aplikacji. Jeśli najedziemy kursorem na zmianę username, zobaczymy, że ta zmiana przyjmuje wartość John. Następnie ta wartość jest przekazywana do metody WriteLine w celu wyświetlenia jej w konsoli. Aby nasza aplikacja kontynuowała swoje działanie, musimy nacisnąć Continue. Warto także zauważyć, że konsola akceptuje tylko wartości tekstowe. Jeśli najedziemy kursorem na metodę readLine, zobaczymy, że zwraca ona string. Dlatego też zadeklarowaliśmy tutaj typ danych string. Możemy także użyć syntaktycznego cukru C# słowa kluczowego var. To też będzie działać, jednak jeśli spróbujemy użyć innego typu danych, np. int, otrzymamy błąd. Innymi słowy, to nie zadziała. Aby uzyskać inny typ danych, musimy użyć innych metod, takich jak convert_to i parse. Będziemy to omawiać w następnych filmikach. Na razie to wszystko. Subskrybuj, daj łapkę w górę i napisz w komentarzu, czy ten filmik był dla Ciebie użyteczny. Do zobaczenia w następnym filmie.